Cześć, z tej strony Radek. W dzisiejszym odcinku przybliżę Wam etapy procesu planowania, projektowania i budowy dróg. Wyjaśnię, co oznaczają skróty pojawiające się często przy okazji omawiania procesu inwestycyjnego. Sama budowa jest zwieńczeniem żmudnego procesu, który w większości odbywa się w urzędach i biurach projektowych. Etapy poprzedzające właściwą budowę trwają najczęściej kilkukrotnie dłużej niż budowa. Planowanie nowej drogi rozpoczyna się od prostego pomysłu. Chcemy wybudować obwodnicę danego miasta lub wybudować nową drogę pomiędzy miastem A i miastem B. Czasem jednak, gdy potrzeby nie są wyraźnie skonkretyzowane, należy najpierw wykonać studium sieciowe. Studium sieciowe nie skupia się na pojedynczej drodze, tylko polega na szerszym spojrzeniu na sytuację komunikacyjną na danym obszarze i zbadaniu potencjalnego wpływu nowych dróg na funkcjonowanie istniejącej i planowanej sieci drogowej. Efektem studium sieciowego jest określenie optymalnej sieci dróg oraz ich wymaganych parametrów na badanym obszarze. Przykładem analizy z elementami studium sieciowego jest wykonywane niedawno studium dla obwodnicy aglomeracji warszawskiej i drogi ekspresowej S10. Innym przykładem jest studium dla autostrady A4 i drogi ekspresowej S5 na zachód i południe od Wrocławia, w którym analizowano różne kombinacje tych dwóch dróg zamiast każdą z osobna. Niestety, w kilku przypadkach na polskiej sieci autostrad i dróg ekspresowych zabrakło porządnego studium sieciowego, przez co zaplanowano nieoptymalny przebieg dróg w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego, Olsztyna czy Ełku. Pomijając studium sieciowe, pierwszymi konkretnymi etapami planowania nowej drogi są wykonanie studium korytarzowego i studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, w skrócie STS. Czasami są one wykonywane w ramach jednego zlecenia, a czasami osobno. Przy zleceniu tych studiów inwestor określa punkt początkowy i końcowy drogi, czasem orientacyjnie, oraz żądane parametry techniczne drogi, klasę techniczną, liczbę jezdni i pasów ruchu, choć czasem to również ma zostać dobrane przez projektanta. W studium korytarzowym zadaniem projektanta jest zaproponować kilka różnych korytarzy przebiegu drogi. Korytarze mogą być miejscami szerokie, nawet na kilka kilometrów, a zatem ich szerokość jest kilkunastokrotnie większa niż szerokość zajmowana ostatecznie przez drogę. Zaproponowane korytarze są analizowane pod kątem uwarunkowań geograficznych, środowiskowych i społecznych. Wstępnie szacowane są koszty drogi. W efekcie analiz do dalszych prac zostaje skierowany korytarz uznany za optymalny. W kolejnym etapie, czyli studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym, w wytypowanym korytarzu proponowanych jest kilka konkretnych wariantów przebiegu drogi. Opracowanie to ma bardziej szczegółowy charakter, gdyż zawiera plany sytuacyjne i propozycje lokalizacji obiektów inżynierskich, kształtów węzłów, układu dróg poprzecznych, urządzeń ochrony środowiska i tym podobne. Na etapach studiów korytarzowego i studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego odbywają się spotkania informacyjne dla mieszkańców gmin, przez które przebiegać ma planowana droga. To właśnie wtedy wszyscy zainteresowani powinni zgłaszać swoje uwagi do projektantów, gdyż na kolejnych etapach przygotowywania dokumentacji może być już za późno na wprowadzenie poważniejszych zmian. Opinia społeczeństwa jest też jednym z kryteriów wykorzystywanych w ocenie poszczególnych wariantów drogi. Pod uwagę brane są także kwestie środowiskowe, kolizje z obszarami chronionymi i techniczno-ekonomiczne, koszty budowy. Na podstawie analizy wielokryterialnej wyłaniany jest najkorzystniejszy wariant drogi. Dokumentacja odbierana jest przez inwestora najpierw za pośrednictwem zespołu oceny przedsięwzięć inwestycyjnych na poziomie Wojewódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji, a następnie na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych na poziomie Centrali Generalnej Dyrekcji. Aktualnie na etapie opracowywania STS-u znajduje się większość inwestycji z programu budowy 100 obwodnic oraz m.in. fragmenty dróg ekspresowych S10, S11 czy S74. Efektem STS-u jest dokumentacja pozwalająca złożyć wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czyli DSU. We wniosku inwestor wskazuje wariant preferowany planowanej drogi. Decyzję tę wydaje zazwyczaj Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, w skrócie RDOŚ, choć w przypadku lokalnych inwestycji czasem organem wydającym jest wójt gminy. Wydanie decyzji poprzedzone jest weryfikacją sporządzonego na etapie STS-u raportu oddziaływania na środowisko oraz konsultacjami społecznymi. DSU jest pierwszą decyzją administracyjną wydaną w procesie powstawania nowej drogi. Określa ona korytarz terenu, w którym może zostać zbudowana droga, oraz narzuca warunki, jakie muszą być spełnione, aby ograniczyć negatywne oddziaływania drogi na środowisko. Ustalana jest m.in. lokalizacja przejść dla zwierząt i ekranów akustycznych. Jeśli proces inwestycyjny przebiega bez większych problemów, to od ogłoszenia przetargu na STS
do uzyskania DSU mijają blisko 4 lata. Przykładem jest tu odcinek S11 Kępno-Leszno. Przetarg na STS ogłoszono w październiku 2017 roku, a DSU uzyskano w sierpniu 2021 roku. Niestety, nierzadko trwa to wszystko znacznie dłużej. Przetarg na STS dla odcinka S74 przechodzącego przez Kielce ogłoszono w lutym 2009 roku, a decyzję środowiskową uzyskano dopiero po 12 latach, czyli w lipcu 2021 roku. Od decyzji środowiskowej mogą odwołać się właściciele działek w sąsiedztwie planowanej inwestycji oraz organizacje ekologiczne, które uzyskały uprzednio status strony w postępowaniu. Odwołania od DSU rozpatruje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, GDOŚ. Niestety może to trwać bardzo długo. Przykładowo odwołania od DSU dla drogi ekspresowej S1 Mysłowice-Bielsko-Biała były rozpatrywane blisko 4 lata. Decyzję GDOŚ można następnie zaskarżyć do sądu administracyjnego, Wojewódzki Sąd Administracyjny, a w drugiej instancji Naczelny Sąd Administracyjny. Zatem, jeśli ktoś jest zdeterminowany, aby zablokować proces inwestycyjny danej drogi, to jest w stanie co najmniej go mocno zahamować, składając odwołania i skargi w tym etapie. Dysponując DSU, można przygotować kolejny, bardziej szczegółowy etap dokumentacji projektowej. Jest nim koncepcja programowa, czyli KP. Ostatnio coraz częściej elementy koncepcji programowej wykonywane są w ramach rozszerzonego STS-u, czyli STS-R, przez tego samego wykonawcę, który przygotowywał wcześniejszy etap dokumentacji. Jeśli umowa na STS nie przewidywała wykonania koncepcji programowej, to jej wykonawcę trzeba wyłonić w kolejnym przetargu. Koncepcja programowa doprecyzowuje wcześniejsze założenia projektowe i przedstawia wariantowe rozwiązania niwelety obiektów inżynierskich i układu dróg poprzecznych. Ten etap obejmuje też pełne rozpoznanie geologiczne i hydrogeologiczne trasy planowanej drogi. Uściślony zostaje zakres rzeczowy inwestycji, określane są wytyczne do projektu budowlanego oraz sporządzany zostaje kosztorys. Na podstawie koncepcji programowej tworzony jest program funkcjonalno-użytkowy PFU, czyli szczegółowy opis inwestycji niezbędny do ogłoszenia przetargu na realizację. W trakcie prac nad koncepcją programową organizowane są spotkania informacyjne dla mieszkańców, zatem na tym etapie społeczeństwo także może przekazać swoje uwagi projektantom. Koncepcja programowa, podobnie jak STS, również musi zostać odebrana przez Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów. W ostatnich przetargach Generalnej Dyrekcji czas na wykonanie koncepcji programowej waha się pomiędzy 13 a 23 miesiące. Doliczając czas trwania przetargu, etap tworzenia koncepcji programowej trwa w przybliżeniu 2 lata. Koncepcja programowa jest podstawą do opracowania ostatniego etapu dokumentacji projektowej, projektu budowlanego i wykonawczego. Projekt budowlany w sposób szczegółowy i ostateczny opisuje wszystkie elementy projektowanej drogi, a projekt wykonawczy dodatkowo opisuje w szczegółach takie aspekty jak potrzeby procesu wykonawstwa robót budowlanych czy etapu organizacji ruchu na czas budowy. Na podstawie projektu budowlanego można złożyć do wojewody wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, w skrócie ZRID. W trakcie procesu wydawania ZRID-u przeprowadzana jest ponowna ocena oddziaływania inwestycji na środowisko OOŚ oraz konsultacje społeczne, jednak na tym etapie w praktyce ewentualne zmiany w ostatecznym kształcie inwestycji mogą być co najwyżej kosmetyczne. Na wykonanie projektu budowlanego projektant ma zazwyczaj około 12 miesięcy. Czas potrzebny na wydanie ZRID-u dla autostrady lub drogi ekspresowej, licząc od momentu złożenia wniosku, wahał się w ostatnich latach pomiędzy 103 a nawet 725 dni, a średni czas oczekiwania wynosił 271 dni. Wydanie ZRID-u jest równoznaczne z zatwierdzeniem projektu budowlanego, udzieleniem pozwolenia na budowę, podziałem gruntów i przejęciem działek potrzebnych pod drogę przez Skarb Państwa. Właściciele działek zostają automatycznie wywłaszczeni, oczywiście otrzymują następnie odszkodowanie za swoje nieruchomości. Od ZRID-u można odwołać się do ministra, a w przypadku oddalenia odwołania zaskarżyć decyzję do sądu administracyjnego, podobnie jak w przypadku DSU. Inwestycja drogowa może być zrealizowana na 2 sposoby: w tzw. systemie tradycyjnym lub w systemie zaprojektuj i zbuduj. W obu przypadkach musi być uprzednio gotowa koncepcja programowa. W systemie tradycyjnym najpierw wyłania się w przetargu firmę projektową, która ma za zadanie opracować projekt budowlany i w imieniu inwestora uzyskać ZRID, a następnie w kolejnym przetargu wyłania się firmę budowlaną odpowiedzialną wyłącznie za budowę drogi. W systemie Zaprojektuj i Zbuduj wykonawca jest odpowiedzialny zarówno za projekt i uzyskanie ZRID-u, jak i za późniejsze prace budowlane. Jeśli zatem zastanawialiście się kiedyś, dlaczego po podpisaniu umowy na budowę jakiejś drogi przez długi czas nic się nie dzieje w terenie, to najprawdopodobniej inwestycja ta była prowadzona w trybie Zaprojektuj i Zbuduj.
Wspomniałem kilkukrotnie o przetargach na wyłonienie wykonawców poszczególnych etapów pracy. Przy ogłoszeniu przetargu ustala się termin składania ofert, zazwyczaj jest to około 30 dni. W praktyce termin ten jest kilkukrotnie przesuwany, gdyż potencjalni oferenci zadają inwestorowi pytania dotyczące planowanej inwestycji, a także mogą odwołać się od warunków przetargu. Ważnym momentem jest otwarcie ofert, gdyż wtedy dowiadujemy się, jakie firmy i za jaką cenę oferują wykonanie zlecenia oraz jaki jest budżet inwestora. Jeżeli wszystkie oferty przekraczają budżet, może zapaść decyzja o unieważnieniu przetargu. Unieważnienie przetargu z jednej strony opóźnia proces powstawania drogi, ale z drugiej strony daje nadzieję, że w ponownym przetargu oferty cenowe będą niższe. Unieważnienie nie jest jednak w tym przypadku koniecznością, gdyż Generalna Dyrekcja może wnioskować do ministra o zwiększenie budżetu na inwestycję. Jeżeli oferty mieszczą się w budżecie, to inwestor przystępuje do ich oceny. Weryfikowane są elementy oferty oraz sprawdzane jest, czy wykonawcy spełniają wymagania startu w przetargu. Następnie inwestor wskazuje ofertę najkorzystniejszą. Niestety Generalna Dyrekcja nie jest na tym etapie ustawowo związana żadnymi terminami, więc teoretycznie może zwlekać z wyborem najkorzystniejszej oferty w nieskończoność. Po wyborze oferty pozostali oferenci mogą się od tej decyzji odwołać, co nierzadko robią. Odwołania są rozpatrywane przez Krajową Izbę Odwoławczą KIO. Jeżeli KIO przyzna rację odwołującemu, to Generalna Dyrekcja musi unieważnić wybór oferty i dokonać ponownej oceny ofert. Gdy nie ma więcej odwołań, można podpisać umowę, ale dopiero po tzw. kontroli uprzedniej przez Urząd Zamówień Publicznych. Przetargi na budowę lub zaprojektuj i zbuduj dla autostrad i dróg ekspresowych trwają w ostatnich latach średnio 253 dni. Są oczywiście przykłady przetargów, które rozstrzygnięto w czasie o połowę krótszym, jak i przykłady przetargów, które trwały 2 razy dłużej. Generalnie im bardziej kosztowna i skomplikowana jest inwestycja, tym większe ryzyko, że przetarg będzie się przedłużał. Z kolei przetargi na STS czy koncepcję programową trwają znacznie krócej niż przetargi na budowę. Po tym wszystkim następuje etap, który lubimy najbardziej, czyli sama budowa. Wyburzenia, odhumusowanie, wzmocnienie gruntu, wykonywanie wykopów, budowa nasypów, mostów i wiaduktów, układanie warstw konstrukcyjnych jezdni, wykonywanie oznakowania. Czas przeznaczony na budowę zależy od stopnia skomplikowania inwestycji. Dla typowego odcinka autostrady czas ten wynosi 20 kilka miesięcy, nie wliczając przerw zimowych trwających 3 miesiące. Zanim wybudowana droga zostanie otwarta do ruchu, musi jeszcze przejść kontrolę, odbiory i uzyskać pozwolenie na użytkowanie od Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zazwyczaj etap ten trwa kilka tygodni, choć w przypadku skomplikowanych inwestycji, jak np. tunelowego odcinka S2 w Warszawie, może trwać znacznie dłużej. Zdarzają się również spektakularne wielomiesięczne opóźnienia na tym etapie, choć zazwyczaj nie w wykonaniu Generalnej Dyrekcji. Tak było w przypadku obwodnicy Brzegu Dolnego w ciągu drogi wojewódzkiej 341, czekającej na otwarcie przez 5 miesięcy, nowego odcinka drogi wojewódzkiej 747 pomiędzy Lipskiem a Mostem nad Wisłą, który stał nieużywany przez 8 miesięcy, oraz w przypadku otwartego niedawno odcinka obwodnicy Waksmundu w ciągu drogi wojewódzkiej 969, który pozwolenie na użytkowanie uzyskiwał przez 10 miesięcy. Podsumowując, cały proces budowy autostrad i dróg ekspresowych od pierwszego pomysłu do otwarcia trwa w najbardziej optymistycznym przypadku minimum 7 lat. Przykładem niech będzie obwodnica Olesna w ciągu drogi ekspresowej S11. Przetarg na STS ogłoszono w październiku 2015 roku i wszystkie kolejne etapy przeprowadzono bez zwłoki. Aktualnie droga jest w budowie i jej termin ukończenia przypada na jesień 2022 roku. Normą jest jednak znacznie dłuższy czas powstawania drogi, ponieważ największymi hamulcowymi tego procesu są protesty społeczne oraz brak finansowania. Na przykład w przypadku drogi ekspresowej S1 pomiędzy Mysłowicami a Bielskiem-Białą od rozpoczęcia do zakończenia upłynie ponad 12 lat. Tak naprawdę, nawet w przypadku przywołanej obwodnicy Olesna, można czas powstawania liczyć jako około 15 lat, ponieważ pierwotna oprotestowana decyzja środowiskowa dla południowego wariantu obwodnicy została wydana w 2009 roku. Film powstał przy udziale kolegi Tomka, za co mu serdecznie dziękuję. Jeśli spodobał Ci się mój film, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę oraz napisz komentarz, co Ci się podobało lub nie. Dzięki!